Witajcie, dzisiaj znowu Chase Animatronics. Chcę szybko ogarnąć sobie tę serię, więc lecimy. Piąta mapka wygląda szczerze bardzo podobnie do mapki pierwszej, ale ma dwie sceny i mamy większe pokryjki po kątach. Powiedziałbym, że ta mapka jest trochę łatwiejsza niż mapka numer 4, głównie z tego powodu, że ma znowu te pokoje. Pokoje są bardzo pożyteczne. W porównaniu do pokoi w pierwszym poziomie są tym prostsze, bo mają masę korytarzy. Bardzo łatwo wyminąć animatronika, który atakuje nas od tyłu. Oczywiście, jeżeli animatroników jest więcej, może być ciężko, ale jeżeli masz drzwi pod kontrolą, prosta mapka. Wydaje mi się, że najcięższym elementem tej mapki jest sam środek. W środku znajdują się te wszystkie ronda. Ciężko jest wyciągnąć z nich monetki, ale pozwalają też animatronikom na ogromną zwrotność. Robot nie może sobie tak zawrócić na prostej drodze, po prostu zakręca się, kiedy jest taka możliwość. W przypadku tej mapki mogą praktycznie robić co chcą. Roboty są bardzo potężne na samym środku. Mogłyby się dosłownie kręcić w kółko w tych miejscach i atakować cię, kiedy się zbliżysz. Cały czas próbuję znaleźć tutaj jakąś optymalną drogę przez środek, choć ciężko mi to idzie. Chcę to po prostu ogarnąć jak najszybciej, jak najmniej przechodzić przez puste pola, ale trudno znaleźć taką idealną drogę. Na tej mapce uczyłem się robić takie drobne ruchy, żeby lekko musknąć monetkę, złapać ją i się natychmiast wycofać. Nie umiem tego robić jakoś perfekcyjnie, ale mam w tym teraz jakieś małe doświadczenie, a i tak są lepsze sposoby na ogarnięcie środka w tej mapce akurat. Przejście tej mapki zajęło mi około 11 minut. No i dochodzimy do największego potwora, którym jest mapka numer 6, finalna mapka. Na tej mapce potworną rzeczą są oczywiście takie macki. Mapka wygląda trochę jak ośmiornica, które to macki prowadzą nas do ślepych uliczek. Oczywiście na końcu tych ślepych uliczek są drzwi, więc możemy się uratować, ale to jest ciężkie miejsce. Ciężko z niego wyjść w ogóle, więc nagle możemy zostać tam na długo uwięzieni, bo cały czas ktoś przychodzi. Nie byłoby z tym nic złego, gdyby gra nie wprowadziło jednocześnie nowej mechaniki. Możecie się domyśleć, co ten timer na samym środku mapki ma na celu. To marionetka. Jeżeli jej nie nakręcimy, zablokuje nam wszystkie drzwi i wszystkie ofensywne power-upy, więc lepiej jej nie drażnić. To jest naprawdę zabawne, ale na tej mapce power-up zabójcy w głównej mierze pozwala nam po prostu w spokoju nakręcać marionetkę. Atakowanie animatroników nawet dla punktów wydaje mi się stratą czasu, bo w końcu muszę się ratować i nakręcać pozytywkę. Naprawdę dziwaczne miejsce.
W międzyczasie, czy wiecie co w ogóle stało się z Chief Wanted? Gra niestety została anulowana jakiś czas temu. Powodów było wiele, ale w głównej mierze chodziło o to, że członkowie teamu wrócili do swoich głównych projektów, do Pop Goesa Evergreen, do FNAF 4, no i na ten moment Chief Wanted trochę źle się zestarzało. Kod stał się ciężki do czytania, pixel arty przestał zadowalać zespół. Jeżeli mieliby wrócić do tej gry, zaczęliby tworzyć ją od zera, więc bardzo dużo rzeczy straciło sens. Dlatego też anulowali grę. Produkcja tej gry nie była stratą czasu, rozwinęli się po drodze, każdy ich następny projekt będzie znacznie lepszy dzięki temu, co zrobili tutaj. Jest też zasugerowane, że ich przyszłe projekty mogą wyciągnąć jakieś elementy z Chief Wanted, więc nie wszystko jest jeszcze stracone. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak ta gra wyglądała, Emil Mako zrobił 3-godzinny livestream na swoim kanale miesiąc temu i możecie tam dowiedzieć się wszystkiego. Niedawno Kane opublikował cały soundtrack Chief Wanted, a w soundtracku był ukryty sekret, który doprowadził nas właśnie do tej gry, w którą dzisiaj gramy. Na tej mapce znowu warto sobie zwrócić uwagę na zwrotność animatroników. Te zębatki na górze i na dole nie tylko przeszkadzają mi w zdobyciu wszystkich monetek, ale też pomagają moim przeciwnikom, bo stojąc koło scen mogą bardzo szybko manewrować dookoła, zagradzać mi drogę i w ten sposób mapka jest jeszcze cięższa niż się wydaje, a wydaje się na bardzo trudną. Wygraliśmy, cała gra za nami, więc nieźle udało nam się. W nagrodę dostajemy 2 skiny. Możemy grać teraz nie tylko we Freddy's, ale też w lokacji Pop Goesa i w lokacji Candy's. Różnic wiele nie ma, to skiny, ale fajny bonus. Skoro główna gra już za nami, możemy teraz maksować poziomy. Poprzez maksowanie mam oczywiście na myśli punkty. Punkty wydają się w grze zupełnie niepotrzebne i nie jesteście jakoś bardzo w błędzie, jeśli tak myślicie, ale każdy poziom można przejść na 2 sposoby. Zdobyć wszystkie monetki i zdobyć 9999 punktów. Wtedy odznaczy nam się złoty ptaszek, a więc w drogę. Będziemy się teraz bawić na skinie Pop Goesa. Powiem szczerze, na tych nagraniach miotam się zupełnie bez planu. Ale są 2 sposoby na zdobycie maksymalnej liczby punktów. Musimy albo zbierać w nieskończoność pizzę, albo w przypadku tego skina frytki, albo musimy kampić pod drzwiami i zabijać animatroniki w kółko. Teraz zbieranie punktów ma sens, więc wyćwiczcie sobie robienie komba. Jeżeli zdobędziecie narzędzie mordercy i nabijecie kombo 8, to dostajecie 100 plus 200 plus 300 aż do 800 punktów, czyli łącznie 3600. Aż tyle za jednego The Man Behind the Slaughter. W pewnym momencie nawet ogarnąłem, jak działają drzwi, więc plus dla mnie. Przynajmniej się dowiedziałem, nieważne, że po przejściu całej głównej gry. Kiedy liczba punktów zaświeca się na żółto, osiągnąłeś nowy rekord. I nawet ładnie mi to poszło w porównaniu z poprzednimi podejściami, ale wciąż nie osiągnąłem zupełnie nic.
Jeżeli chcecie zdobyć swojego pierwszego Golden Ticka, zacznijcie od poziomu 3. Poziom 3 jest najprostszy do zdobycia maksymalnej liczby punktów, właśnie z powodu tych małych pokojków na górze i na dole. Bardzo łatwo jest dookoła nich manewrować, a jeżeli dobrze się używa animatroniki, będziecie siekać combo razy 3 bez przerwy. AI Chicky sprawia, że od czasu do czasu odłączy się od teamu, ale ewentualnie wróci, nie ma to większego znaczenia. Nie jest wielkim zagrożeniem, jedynie odrobinie przedłuża nam rozgrywkę. Tak więc zdobycie 9999 punktów to niestety nie wszystko. Kiedy zdobędziemy te punkty, pojawi się dodatkowy animatronik Golden Freddy. Albo w tym przypadku na skinie Pop Goesa Black Rabbit. Goldena nie obchodzą żadne ścianki i po prostu leci bezpośrednio w naszym kierunku. I jeżeli nas dorwie, zabierze nam wszystkie punkty. Dlatego wciąż mam tylko 1880 punktów jako najlepszy wynik na mapce 3. Ale że mapka 3 jest najłatwiejsza do ogarnięcia, starczy wprowadzić jedną drobną poprawkę do planu, zebrać prawie wszystkie monetki, potem powtórzyć farmienie punktów. Ja zostawiam sobie parę punktów trochę dalej od pokoiku, w którym byłem schowany. To wydaje mi się najprostsze rozwiązanie na tej mapce. I dzięki temu łatwo wygram poziom 3, mój pierwszy Golden Tick. Wszystkie inne plansze będą tylko trudniejsze. Także na dzisiaj to tyle. Przeszliśmy główną fabułę, jeżeli można to tak nazwać, i wyjaśnię też jak przejść poziomy w specjalny sposób. Dziękuję wam za oglądanie, w ostatnim odcinku będziemy maksować każdą inną mapkę.